Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej Świech. Jestem właścicielem tego kanału na YouTube, jak również twórcą strony internetowej ultrasamouk.pl. Dlatego też pozwalam sobie zaprosić Was na kolejny, już 26. ultrasamoukowy przegląd prasowy. Zapraszam do oglądania. PC Format przestanie ukazywać się w wersji papierowej. Wydawca, firma GTM, w specjalnym oświadczeniu przekazanym wirtualnym mediom poinformowała, że po 22 latach obecności na rynku najbliższy numer pisma ukaże się w wersji jedynie internetowej, zaś drugi posiadany tytuł, CD Action, stanie się kwartalnikiem. W Las Vegas od środy 5 stycznia do piątku 7 stycznia odbywały się targi Consumer Electronics Show CES 2022. Choć wydarzenie odbywało się hybrydowo, uczestniczyło w nim ponad 40 000 osób na żywo ze 119 krajów, w tym 1800 dziennikarzy. Stoiska były dostępne w 11 miejscach wystawowych. Do 31 stycznia można, po rejestracji, oglądać nagrane materiały. Kilka relacji. The best of CES 2022. What we're most looking forward to. New York Times. Let's talk CES 2022 trends, TechCrunch. CES 2022, all the news straight from the world's largest electronic expo, TechRadar. The Verge Awards CES 2022, The Verge. Two big CES trends, PCs closing Apple Silicon Advantage and mutant laptops, VentureBeat. CES 2022, przegląd nowości numer 1 i magazyn oraz część druga i część trzecia. CES to ogromna impreza. Właściwie wszystkie media branżowe w Polsce i na świecie żyły tym wydarzeniem, a wszelkie nowości, jakiekolwiek by się nie pojawiały, pojawiały się właśnie tam. W związku z tym postanowiłem, że będę umieszczać informacje związane z tą konferencją przez cały tydzień, choć myślę i mam nadzieję, że nie tylko takie. Jeśli chodzi o PC Format, przykro. Przykro tym bardziej, że znam to pismo z czasów, gdy konkurowało z Chip, Enter czy PC World Computer. Zaczynałem, gdy ten ostatni nazywał się jeszcze Bajtek. Na rynku pozostaje Komputer Świat, wydawany przez Ringer Axel Springer Polska, choć problemy pewnie ma podobne. Chodzi o cenę papieru, która dobiła PC Format. Z miesięcznika stał się dwumiesięcznikiem, teraz po prostu znika jako gazeta papierowa. Oczywiście przejdzie do internetu. Będzie mi jednak brakować tego rytuału przyniesienia nowego numeru, najpierw szybkiego przejrzenia, przeczytania moich ulubionych działów, jak kalendarium, kontrapunkt czy czady i odpady, a dopiero potem całości z wiadomościami, gdy interesowały mnie, testami. Jednak to wspomniane na samym początku teksty stanowiły niesamowitą siłę pisma. Każdy może napisać czy przepisać informację, przeprowadzić test, choć nie zawsze tłumaczy zasady tegoż, jak działo się to w PC formacie, lecz do kalendarium trzeba się już przygotować, poszukać, napisać tekst, zredagować go. Nie da się podrobić opinii redaktorów i wiedzy, która stoi za ich autorskimi tekstami. Jest pocieszające, że wciąż można będzie to czytać w internecie, lecz trzymanie na kolanach tabletu nie jest tym samym, co przeglądanie papierowego wydania. Wiem, co mówię, bo w tej formie spróbowałem subskrybować Młodego Technika, czy prenumerować Młodego Technika. I bardzo tęsknię za fizycznym przekładaniem stron. Rozumiem z drugiej strony, bo mam już te 40 plus na karku i tym samym mnóstwo książek, czasopism i gazet, które leżą, a mnie jest żal je wyrzucić, bo może się przydadzą, a miejsca coraz mniej. Tym niemniej jest mi niezmiernie przykro, tym bardziej, że ostatni numer już bez płyty niósł więcej treści dzięki pozbyciu się opisu programów oraz sposobów ich użycia. To był bardzo dobry krok i szkoda, że jeden z ostatnich, jeśli chodzi o wydania papierowe. Bardzo dziękuję panu Adamowi Chabińskiemu, redaktorowi naczelnemu, jak również całej redakcji za wspaniałą pracę dotychczas i liczę na was dalej. Z przyjemnością pozostanę czytelnikiem i oglądaczem. Kanał na YouTube już zasubskrybowałem. Szczerze i serdecznie życzę powodzenia.
Benchmark donosi, że LG przedstawiło kolejne urządzenia przed targami CES 2022. Chodzi o OLED Shelf, Shopping Managing Showcase oraz Show Window. 3 urządzenia z przeźroczystymi ekranami. Pierwsze ma 2 ekrany, więc może służyć do np. wyświetlenia dzieła sztuki i jego opisu. Drugie, umieszczone w sklepie przed produktami, ma przyciągać do nich wzrok, a trzecie, złożone aż z 4 ekranów 55-calowych, ma służyć do postawienia na witrynach sklepowych i tam wyświetlać odpowiednie informacje. Na razie wszystkie mają status produktów koncepcyjnych. Chip informuje, że firma Two Simple Holdings Incorporated zaliczyła pierwszy drogowy test autonomicznej ciężarówki. Auto Navistar International Corp pokonało 128-kilometrową trasę między Tucson i Phoenix, poruszając się po drogach publicznych, zarówno w mieście, jak i poza nim. Przejazd można obejrzeć na YouTube. Android.com.pl podaje, że sieć Żabka uruchomiła bezobsługowy sklep Żabka Nano w modelu Store in Store w sklepie Decathlon w Piasecznie. Wcześniej firma otworzyła kilkanaście takich placówek w miejscach użyteczności publicznej, np. w dworcach czy w centrach miast. By zrobić zakupy, wystarczy zbliżyć kartę i przy pierwszej wizycie podać numer telefonu. Następnie dzięki systemowi z kamer i czujników na półkach zakupy zostaną zarejestrowane, a płatność przeprowadzona na karcie. Dodatkowo myszka z SSD, czyli podręczna biblioteka gier. Benchmark. Galerie handlowe staną się hybrydowe i to szybciej niż myślicie. Chip. Czworonożny pies robot z Boston Dynamics rusza w tournée po Polsce. Antyweb. Więcej na temat CES 2022 można przeczytać na ich stronie bądź dedykowanej stronie benchmark.pl. Zawsze czytałem o tych targach na łamach Komputer Świata czy innego PC Format. W tym roku zarejestrowałem się na wersję cyfrową, która wygląda na to, będzie chyba najczęściej wybieraną wersją. Czekam na weryfikację. Zobaczymy. Jeśli chodzi o autonomiczny przejazd ciężarówki, stoję na stanowisku, że albo samochody autonomiczne, tylko samochody autonomiczne będą jeździć po drogach, albo ten eksperyment nie wyjdzie. Tutaj pojazd miał przed sobą pilota, jechał w asyście policji. Test musiał wyjść. Chodzi mi o to, że jeśli maszyna będzie mieć wdrukowane, przejechać zgodnie z przepisami, to nikt nie przygotuje jej na niebezpieczne manewry, jakie będą, jestem o tym przekonany, przeprowadzać ludzcy kierowcy. Żywi kierowcy może lepiej. Dużo bardziej przemawia do mnie system zdalnej jazdy, o którym swego czasu informowałem, oryginalna wiadomość z What Next. Miałem też okazję być w sklepie Żabka Store w Krakowie, Żabka przez 2P, i muszę przyznać, że wyglądało to niesamowicie. Starszy syn, znany fan Żabki, mając aplikację, wszedł, wziął co chciał i wyszedł. Przygotowania do całego procesu zajęły około 2 minut, bo chodziło o połączenie karty z aplikacją. Co mnie cieszy, to fakt, że jest to polski pomysł i swego czasu wdrożenie sklepu Amazon, który do Polski dotrze pewnie za kilka lat, choć próby z samoobsługowymi sklepami bez obsługi już trwają od jakiegoś czasu. Zobaczymy. Sekurek podaje, że użytkownicy Microsoft Exchange, używanego na przykład przy kontach programu Microsoft Outlook, nie mogli używać poczty z powodu błędu skanera antywirusowego. Incydent dotyczył serwerów Exchange 2016 i 2019, a zalecano nawet wyłączenie systemu, który nie działał z powodu niemożności przeprocesowania daty 1 stycznia 2021, gdyż przewyższa ona wartość zmiennej typu long 21, 47, 48, 36, 47. Microsoft wprowadził już odpowiednią poprawkę. PC Format informuje, że dziennikarze Washington Post przedstawili raport, w którym wskazują, że Chiny badają zachodnie media społecznościowe, by dostarczyć policji i wojsku informacje o na przykład zagranicznych dziennikarzach i naukowcach. Według Kate Cadell te obławy inwigilacyjne są częścią szerszego dążenia Pekinu do udoskonalenia swoich zagranicznych wysiłków propagandowych za pomocą dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji. Treść artykułu dostępna na stronie Washington Post, a link u mnie na blogu. Serwis
Dobreprogramy.pl donosi o problemach w sklepie Samsung Store, jak również Apple Store. Serwis Android Police wskazuje, że jedna z aplikacji do darmowego oglądania filmów bez opłat miała możliwość wykonywania zdalnego kodu. Takich aplikacji namierzono w Samsung Store 5. Podobna sytuacja wystąpiła w App Store, podaje The Sun, gdzie użytkownicy pobierali aplikacje płacąc dodatkowo subskrypcję do nielegalnego oglądania filmów. Dodatkowo, hasła z przeglądarki mogą być wykradzione, ale mimo to warto je tam zapamiętywać. Niebezpiecznik. Dzwoni do Ciebie znajomy? Uwaga na nietypową formę oszustwa telefonicznego. Komputer Świat. LastPass odpiera zarzuty użytkowników. Hasła są bezpieczne. Dobre programy. Powstanie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ma przeciwdziałać cyberzagrożeniom. Android.com.pl. W tamtym roku we wpadkach królował Facebook, później Meta. Ten rozpoczął się fatalnie dla Microsoftu. Słusznie nazwano ten błąd pluskwą roku 2022, bo wydaje się, że to wpadka również wizerunkowa, bo fakt polecania wyłączenia ochrony, aby maile mogły spływać, nie wygląda dobrze. To zresztą pytanie z etyki IT. Co jest mniejszym złem? Nieotrzymanie maila czy otrzymanie maila z wirusem? I ono tu nie wydaje się odpowiedziane prawidłowo. Z drugiej strony rozumiem te decyzje, bo Microsoft Exchange używany jest głównie przez korporacje, sam korzystam, które mają pieniądze i środki nacisku, a jak klient sobie życzy, nie ma przebacz. Swego czasu pracowałem jako Major Incident Manager i choć proponowano mi bardzo dobre pieniądze za powrót do tego stanowiska, w sensie objęcia go w innej firmie, nie zgodziłem się. Właśnie po to, by nie musieć odpowiadać na takie pytania, jak powiem. Zwracam uwagę już jakiś czas, że wszyscy ci, którzy obawiają się gospodarczej i ekonomicznej dominacji Chin, nie widzą przeciwwskazań na przykład w tym, by posiadać konto na TikToku i umieszczać w nim jakieś informacje, jakieś materiały, a z tego można dużo więcej wyczytać niż tylko to, co my podajemy. Według przywołanego wcześniej tekstu specjalne oprogramowanie przekopuje Twittera i Facebooka. Potężne oprogramowanie do gromadzenia danych jest kupowane przez rząd chiński, a wywiad analizuje zachodnie treści, tłumacząc wszystko i katalogując w języku ujgurskim. Biorąc pod uwagę możliwości Chin, choćby wspomniane kiedyś na moim blogu Solarne Wzgórza, nie wróży to dobrze. Generalnie, jak zawsze, zalecam ostrożność. Obojętne, czego używacie, czy to systemów, programów, telefonów, warto pamiętać o kilku prostych zasadach. A w tym tekście, który wskazuje, warto poczytać komentarze. Polecam też stronę saferinternet.pl, a dla dzieci stronę sieciaki.pl. Niestety, takie czasy nastały, że nikomu nie można wierzyć. Nawet Apple i jego podobno bezpiecznemu sklepowi. I nie jest dla mnie argumentem, że właściwie zagrożenia nie było. Właściwie to niewiele wiadomo. Po prostu. Komputer Świat informuje, że gra studia Blizzard Diablo ma już 25 lat. Premiera miała miejsce 31 grudnia 1996. Według Komputer Świat firma uznała tę datę za oficjalną dopiero w 2016, zaś w Polsce wydano Diablo pół roku później, 15 czerwca 1997. Gra doczekała się 3 sequeli, a aktualnie wyczekiwana jest premiera kolejnej części, Diablo Immortal. Benchmark zadaje pytanie o długość regulaminów przy konkretnych usługach i dostawcach. Okazuje się, że najkrótszy regulamin mają Instagram i Netflix. Aby je przeczytać z prędkością 240 słów na minutę, trzeba ledwie odpowiednio niecałe 10 oraz 11 minut. Z drugiej strony znalazły się Spotify i Microsoft, odpowiednio 35 minut i ponad godzinę. Regulamin tego ostatniego ma 15 260 słów. Dla porównania sztuka wojny Sun Tzu ma nieco ponad 12 000 słów, a Macbeth 17 121. Sami zobaczcie na stronie Visual Capitalist. Chip donosi, że fizycy są bliżej rozwiązania problemu 3 ciał. Chodzi o zagadnienie z mechaniki klasycznej dotyczące wyznaczenia toru ruchów 3 ciał w układzie, w którym te wzajemnie na siebie wpływają. Dwaj uczeni, profesor Haggai Perez i Yonadav Bar-Ginat z Technion, Israel Institute of Technology, zaproponowali,
by zamiast przewidywać rzeczywisty wynik, obliczyć prawdopodobieństwo każdego danego wyniku, każdej interakcji, w każdym etapie oddziaływań grawitacyjnych trzech ciał. Wtedy serię ruchów modelują za pomocą teorii spacerów losowych, nazywanych potocznie spacerem pijaka. Dodatkowo, co tam SSD w myszce? Ultimate Computer Mouse to cały komputer w myszce. Instalki.pl. Zmęczeni graniem? Bauhutep stworzyła specjalny masażer dłoni dla graczy. What next? Powitają nowy rok aż 15 razy w ciągu doby. Wyjątkowa sytuacja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Komputer Świat. UOKiK ostro z influencerami. Łącznie zapłacą 740 000 złotych kary. Telepolis. Nasza galaktyka to wielki tunel czasoprzestrzenny pozwalający na podróże na skróty? Spidersweb. Niesamowite są zagadnienia, którymi zajmują się uczeni. I niesamowite nazewnictwo, choć spacer pijaka nazywa się tak naprawdę błądzeniem losowym. Popularna nazwa wzięła się podobno stąd, że matematycy zastanawiali się, czy da się przedstawić matematycznie trasę pijanego, który nie zdaje sobie sprawy, gdzie jest i w jakim kierunku zmierza. Moja znajomość tematu, nawet po przeczytaniu kilku mądrych tekstów, nie spowodowała niestety, że jestem dużo w tej sprawie mądrzejszy, a szkoda. Trzeba jednak na którymś etapie życia zrozumieć, że nie ma co zgłębiać każdego możliwego zagadnienia. Matematykiem już nie zostanę. W Diablo grałem, nie skończyłem, bo jakoś nie przemówiła do mnie ta gra, dlatego też nie dotykałem kolejnych produkcji. Dziś czuję chęć spróbowania, choć obawiam się, że dyskietki, które mam, mogą nie dać rady. Wszyscy wokół wtedy zachwycali się klimatem, a ja od zawsze jestem fanem dobrego mechanizmu, zagadki, wyzwania. Pewnie dlatego bardziej fascynowała mnie The Incredible Machine i spędziłem nad tym tytułem rzeczywiście długi czas. Co więcej, kupiłem sobie ostatnio za bardzo niewielkie pieniądze, choć synowie nie poczuli potęgi tej gry, a szkoda, bo uwielbiam tę grafikę, poczucie humoru i niesamowicie kreatywne sposoby rozwiązania. Może dlatego tak wciągnął mnie The Black Box. Wracając do Diablo, rozumiem zachwyt, bo coś w tej grze jest, lecz to coś nie dla mnie, po prostu. Nie sprawdziłem czasu potrzebnego na czytanie regulaminów i przyznaję się do tego, lecz mam ku temu powody. Pierwszy, zasadniczy jest taki, że znam wiele lepszych i ciekawszych sposobów spędzania wolnego czasu. Drugi, mam wrażenie, dawno temu sprawdzałem, że czytam nieco szybciej. I wreszcie trzeci, a właściwie smutna refleksja, którą kiedyś przeczytałem. Niestety nie byłem w stanie znaleźć źródła i wam go zlinkować, że przygotowywanie artykułów przez długi czas nie jest bynajmniej współmierne do zainteresowania czytelników, o czym miałem okazję przekonać się kilkakrotnie, publikując informacje o osiągach profili osób, które nie istnieją. Nie licząc już faktu, że kiedyś pod jakąś sweetfocią dość popularnej influencerki przeczytałem, że ona nie czyta storiesków, tylko obrazki przegląda. Bez komentarzy. Antyweb informuje, że Oppo pokazało okulary rzeczywistości rozszerzonej w formie monokla AR Oppo Air Glass. Będzie można za ich pośrednictwem na przykład sprawdzić pogodę i wpisy w kalendarzu, wyświetlać tłumaczenie w czasie rzeczywistym oraz wskazówki nawigacji. Urządzenie będzie dostępne w pełnych oprawkach lub jako nakładka na już noszone okulary. Łączy się z innymi urządzeniami za pomocą Wi-Fi i Bluetooth. Okular trafi najpierw na rynek chiński. Cena nie jest jeszcze znana. W tym samym artykule można również przeczytać o innym urządzeniu proponowanym przez Oppo, Mari Silicon X. Telepolis donosi, że Huawei również przedstawiło swoje inteligentne okulary. Sprzęt pozwala m.in. na odbieranie połączeń, słuchanie muzyki czy robienie notatek. Dodatkowo Huawei Smart Glasses mają analizować stan zdrowia oczu. Wersja standardowa okularów, na razie dostępna tylko w Chinach, kosztuje 1699 juanów, to jest około 1087 zł, a wersja przeciwsłoneczna 1899 juanów, czyli około 1215 zł. TechCrunch podaje, że Qualcomm uruchomił nową platformę programistyczną do tworzenia rzeczywistości rozszerzonej.
Snapdragon Spaces XR Developer Platform. Jest ona w stanie obsługiwać m.in. lokalne kotwice, czyli możliwość zaczepiania obiektów AR w rzeczywistości, trwałość, śledzenie dłoni, rozpoznawanie i śledzenie obiektów, wykrywanie płaszczyzn, mapowanie przestrzenne okluzji. Chodzi o realistyczne umieszczanie obiektów w przestrzeni i interakcje z nimi oraz tworzenie siatki. Aktualnie jest możliwe tworzenie aplikacji dla Lenovo Think Reality A3, choć planowane jest również rozszerzenie działalności na Xiaomi i Oppo. Pakiet nie jest jeszcze publicznie dostępny. Dodatkowo, video games and their communities are influencing the metaverse. VentureBeat. Tinder wkracza do metaverse. Będziemy randkować w wirtualnym świecie. Dobreprogramy.pl. NFT. Opinia artysty w PC Format. Augmented Reality. A comprehensive guide to its use cases and importance. Value Coders. H&M opens 3D store in Metaverse. Here's how you can buy clothes from it. Economic Times. Serwis Lifestyle Asia prostuje, że H&M jednak nie otworzy sklepu 3D w Metaverse. Po wiadomości, że H&M otworzy ten sklep na stronie seek.com, w którym będzie można kupić wirtualne ubrania płacąc wirtualną walutą Seek, na Twitterze pojawiło się specjalne sprostowanie od tegoż ostatniego, że w firmie H&M został przedstawiony koncept takiego sklepu, a następnie, że trwają rozmowy w kierunku wdrożenia. W specjalnym oświadczeniu przesłanym do serwisu bitcoin.com rzecznik H&M stwierdził, że nie współpracują z Seek. Historia tu przedstawiona jest niejako opowiedziana od tyłu. Zainteresowałem się tym wpisem na Twitterze i swoim zwyczajem zacząłem przeglądać, co myśli sieć. Zacząłem od tego, że założyłem konto na seek.com i tam odkryłem, że nic nie ma o H&M. Szukając dalej, znalazłem wpis Lifestyle Asia i po nitce do kłębka okazało się, że to nieprawdziwa informacja. Mam wrażenie, że widziałem też gdzieś wpis wprost mówiący, że H&M otworzył ten sklep, lecz wygląda na to, że pomyliłem się bądź został zastąpiony tą wersją, którą pokazałem Wam przed chwilą. Nie zmakczuję, bo informacje podały, wydawałoby się, poważne serwisy. Może to wszystko, bo jestem prawie po obejrzeniu Nie patrz w górę, nie byłem w stanie tego wytrzymać na jeden raz. A może upodabniam się do tych dwóch panów z mopedów. Żeby nie przedłużać i skończyć czymś bardzo przyjemnym, spodobało mi się bardzo użycie przez autora tekstu w Antyweb Kamila Świtalskiego sformułowania: część zastosowań jest dla mnie nieprzekonywająca. Cieszy fakt, że jeszcze ktoś wie, że nie mówi się przekonywuje. MyApple.pl informuje, że Apple jako pierwsza firma technologiczna przekroczyła próg rynkowej kapitalizacji na poziomie $3 bilionów. Stało się tak w poniedziałek, 3 stycznia 2022, gdy akcja firmy kosztowała $182,88, lecz dzień został zamknięty z ceną za akcję $182,02. Tym samym wartość wyniosła $2,099 miliardów. Aktualną wartość akcji można sprawdzić na przykład na stronie MarketWatch. Serwis 9to5Mac podaje, że w HomeKit znajduje się luka powodująca, że aplikacja staje się bezużyteczna, a nawet blokuje urządzenie, na którym jest zainstalowana. Jak podaje na swoim blogu badacz bezpieczeństwa Trevor Spignolas, chodzi o limit znaków nazwy urządzenia 500 000. Co więcej, może chodzić o urządzenie w domu udostępnionym. Błąd został zgłoszony do Apple już w sierpniu. Firma zapowiada rozwiązanie na początku 2022 roku, czyli już. PC Format donosi, że Apple wypłaci swoim najbardziej cenionym pracownikom premię w wysokości od 50 do $180,000 w akcjach firmy na 4 lata. Powodem tej akcji jest fakt przejścia ponad 100 inżynierów do Meta, choć Apple nie pozostaje dłużne, o czym zresztą pisałem. Dodatkowo, Apple i Google oskarżone o zmowę naruszającą prawo antymonopolowe. MyApple. Boisz się o własne życie? Kup Apple Watch. Nowa reklama zakrawa o kpinę.
Antyweb. Reklama do obejrzenia na YouTube, link u mnie na blogu. 10 ustawień iPhone'a, które powinieneś zmienić w 2022 roku. PC World. Co daje wiedza, że Apple warte jest $3 biliony. Przy okazji podobną wartość ma tylko Microsoft, 2,5 biliona. W stawce pozostaje jeszcze Alphabet, około 2 biliony, bo Tesla i Amazon są warte ledwie po 1 bilion. Około 1 bilion. Każda z tych korporacji oferuje popularny produkt, choć inaczej monetyzowany. Ciekawą, czy ciekawszą dla mnie od tego, że 3 biliony informacją jest, że Apple zwiększyło 3-krotnie tę wartość w ciągu 3 lat. Oczywiście, można to zrzucić na rosnącą popularność marki w Chinach. Wydaje mi się jednak, że sprawa nie jest tak prosta. Na pewno wpływ ma jednolity ekosystem, bo gdy Apple już to zrobiło, nikt nie miał w ofercie telefonu, komputera, tabletu i zegarka, które pracują wspólnie. Teraz ze strony idą Huawei i Samsung, a jednak to Apple rośnie w siłę. Czy chodzi o elegancję projektowania? Jak kto woli design? Nie sądzę. O co więc chodzi? Tu pozwolę sobie na krótką dygresję. Swego czasu miałem jeden z pierwszych modeli smartfonów w Polsce, era MDA 4, HTC Touch Diamond na świecie. Miał on czujnik światła i wibracje w momencie nawiązywania połączenia. Oczywiście funkcji było dużo więcej. Wybrałem te dwie, które nie tylko nie były kluczowe, a wręcz wydawały się wtedy nieważne, uważane były za ekstrawagancję. A jednak to właśnie one spowodowały, że w kolejnych telefonach obie je musiałem już mieć. Dostrzegam coś podobnego w produktach Apple, choć nie rozumiem opieszałości firmy w naprawianiu różnych niedogodności. Jak pokazała kilka razy przy kilku wcześniejszych pomysłach, które spotkały się z początkowym oporem, a potem zostały uznane za nowatorskie i teraz wszyscy tak robią, jak na przykład brak gniazda słuchawkowego, Apple może mieć w tym jakiś cel, aczkolwiek w to wątpię. Z drugiej strony firma znana jest też z tego, że miała tendencję do lekceważenia swoich użytkowników. Zaczynam jednak zgadzać się z opinią mojego brata, którego zresztą pozdrawiam. Jeśli raz spróbujesz, ciężko je zwrócić, choć są i tacy. Nie mówię tu o użyciu jednego urządzenia, na przykład iPhone. Co więcej, uważam, że jest wiele lepszych telefonów z Androidem niż iPhone, lecz o całym ekosystemie i tutaj szukałbym powodu. Po zobaczeniu dwóch współpracujących ze sobą sprzętów Apple przy wymianie jakiegoś urządzenia automatycznie myślę, czy jest coś takiego w produkcji firmy z nadgryzionym jabłkiem. Już tak zrobiłem z zegarkiem i słuchawkami. Używam tabletu Lenovo, planuję zakup iPada. Chcę wymienić komputer i wiem, że będzie to MacBook Pro. Apple z rozmysłem i w odpowiednich odstępach czasu wprowadza nowe produkty i robi to z dyskretnym urokiem, z niewielkim, a jednak koniecznym udogodnieniem. Ciekawe, na ile jeszcze starczy im mocy przerobowych, bo konkurencja nie śpi, a nawet podgryza, nic sobie nie robiąc z potęgi i wydaje się niezachwianej pozycji konkurenta. I dobrze, bo taki wyścig napędza rozwój. Dlatego nie dziwią wysokie premie i uwiązanie pracowników przez wypłatę w akcjach na 4 lata, bo mimo mitu, że każdego da się zastąpić, to jednak kto ma indywidualności, ten ma przewagę. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas tradycyjnie, mając nadzieję, że nie uznacie go za czas zmarnowany. Zapraszam już jutro na poniedziałek z Ultrasamoukiem, w ramach którego przedstawię kilka informacji o nowych technologiach. Nowy świat. Dziękuję raz jeszcze za poświęcony czas i żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.